Cześć wszystkim, witam na nowym filmiku, który poświęcony będzie piosence, która stała się zaczątkiem mojej miłości do Shiny. Chodzi oczywiście o Lucyfera. Zobaczyłam ten teledysk po raz pierwszy w 2010 roku i od tego czasu Shiny to jedyny zespół koreański, który naprawdę starałam się śledzić nowe piosenki. Może nie tyle słuchać albumów namiętnie, to jest dopiero bardzo niedawna rzecz, ale śledzić ich karierę, to co się z nimi działo. Z Lucyferem jest w ogóle śmieszna historia. Mianowicie po raz pierwszy usłyszałam go dzięki koleżance, która nie znosiła K-popu. Była zagorzałą wielbicielką japońskiego rocka i visual kei, czyli tego gatunku, powiedzmy, wizualno-muzycznego. Wiecie, rock, glam, makijaże, stroje sceniczne itd., itd. Ja zresztą w tym okresie również słuchałam tylko i wyłącznie tej muzyki. Nadal ją lubię, nadal mam swoje ulubione zespoły, które śledzę. W każdym razie koleżanka przyszła do mnie i mówi: słuchaj, teraz taki popularny zaczyna się robić K-pop. O co chodzi tym ludziom? Co jest w tym takiego fajnego? No popatrz się na to. I puściła mi Lucyfer. Ja oczywiście stwierdziłam, tak, to zupełnie, to nie jest to. Po czym poszłam do domu i wredna kłamczucha jedna puściłam na YouTubie Lucyfera i zobaczyłam ten teledysk jakieś 50 razy pewnie pod rząd. No i co? No i od tego czasu Shiny jest jedynym zespołem koreańskim, który na stałe gości na mojej playliście, w moim sercu, na moim komputerze itd. Co mnie urzekło w Lucyferze, mimo że jest to piosenka zupełnie nie moim stylu? Po pierwsze, taniec. Nie wiem, na ile znacie visual kei, ale możecie sobie wymyślić. Koncerty rockowe to nie są koncerty, na których się tańczy. Teledyski również. Tutaj taniec po prostu rzucił mi się w oczy i zachwycił mnie. Przede wszystkim Temin. Temin od razu, nie znałam ich imion, w ogóle ich nie rozróżniałam, szczerze mówiąc, ale Temin dzięki tym swoim czerwonym spodenkom rzucił mi się w oczy od razu. Drugą rzeczą był uśmieszek właściwie na twarzy Ki. Od razu stwierdziłam, to jest chłopak, który ma ciekawą osobowość. Trzecia rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, to to, że w tym stylu muzycznym oni w tak świetny sposób śpiewają, stworzą świetne harmonie i mają naprawdę dobre głosy. I właściwie Lucyferowi zawdzięczamy to, że powstał ten kanał, bo prawdopodobnie bez tej piosenki nigdy w życiu nie sięgnęłabym po nic związanego z K-popem. To co? No zobaczymy sobie Lucyfera i przypomnijmy i powspominamy. 3, 4. Wtedy już zwróciłam uwagę na głos Oniu, bo był bardzo specyficzny. Wtedy też stwierdziłam, że Jonghyun ma bardzo silny głos. Mimo że to nie był głos, który aż tak mi się bardzo podobał. No i ten fragment. Nie krzyczcie, ale Michał na tym teledysku kojarzy mi się ze Spokiem. Ze Star Treka. Sorry, przepraszam. Zwłaszcza w tym białym stroju. No tutaj te harmonie. I ten uśmieszek Ki. Ja nie wiem, ale ten teledysk naprawdę się dużo nie zestarzał. No dobra, fryzury, stroje, ale jest naprawdę dobrze nakręcony. I ten mięśnie udziona. Spoko.
Super, 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 super. I z tą fryzurą. Co mnie zdziwiło w tym, że tak spodobała mi się ta piosenka. Ona jest bardzo jednostajna. Ona jest oparta na 2-3 funkcjach. A mimo to... Ten moment też uwielbiam, to jak oni tak podskakują. Naprawdę mają świetne głosy. Już wtedy były super. I ta długa nuta w wykonaniu Jonghyuna. Te wspomnienia. Zapomnieli powiedzieć Teminowi, że wszyscy są na biało. Takie życie. Nie, po prostu... Naprawdę, to jest świetna piosenka. Prosta, a zarazem taka wpadająca w ucho i... No powiedzcie sami. No powiedzcie sami, że nie uwielbiacie tej piosenki. Ja nie wiem. Nie znam osoby, której się może to nie spodobać. W każdym razie moje ulubione wykonanie... Widziałam tą piosenkę potem już wielokrotnie z klipów koncertowych, z występów w programach muzycznych, ale to, które podoba mi się najbardziej, to jest to z Osaki bodajże, w deszczu. Wiecie, gdy Shiny mają supermoce i jakby rozkazują pogodzie. Wiecie, o który mi chodzi? Teledysk? Nie teledysk, tylko koncert? O ten właśnie. Te ich supermoce. Kurczę, na takim koncercie być. To musiało być wrażenie. W każdym razie wiem, że dla wielu szałolek Lucyfer był pierwszą piosenką, którą poznali Shiny i jestem bardzo ciekawa, czy też macie związane z tą piosenką historię. No nic, to dobra. To w takim razie kończę ten przydługi filmik. I co? Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa!